5 osób nas z rodziny, ojciec, siostra, ja i moja żona i szwagier przepracowaliśmy 105 lat w hucie. Sytuacja. Zaczęły dochodzić do nas głosy, że coś się dzieje w Lublinie, w Świdniku. No aż wreszcie 28 sierpnia przychodzę rano do pracy, a tu stoi tablica przed bramą i pisze, że koledzy podjęliśmy strajk solidarnościowy i w momencie, kiedy zobaczyliśmy tą tablicę napisaną która stała przy bramie, to wtedy wstąpił w nas właśnie ten duch taki. Ja to wspominam to jako wspaniały okres, gdzie przyszliśmy na ten wydział i tam zaczęły się właśnie te rozmowy, ale to były rozmowy takie przesączone uczciwością, współpracą, koleżeństwem, w pewnym sensie nawet i patriotyzmem. I wszystko to, te dobre takie zalety, które wynikały z każdego jednego wtedy człowieka, to tak to wyszło i nie było, ja nie pamiętam, żeby to był strach przed tym, że coś się dzieje. Wiedzieliśmy już wtedy, bo to już przecież był 28, to już ktoś tam przywiózł te postulaty gdańskie, które mówiły o tym, o wolnych związkach, później te wszystkie podwyżki, te wszystkie inne rzeczy takie, które były zapisane, to myśmy to wszystko popierali. Tak jak pamiętam i czytam wspomnienia powstańców warszawskich, że znaleźli się na przykład w Śródmieściu, gdzie jeszcze nie było Niemców, to wtedy była właśnie taka wspaniała atmosfera. To powiem panu, że to cała huta była taka, że to nie tylko my na wydziale jednym, żeśmy byli tak zachwyceni tą sytuacją, ale to przecież cała huta stanęła. To przecież było prawie 10 000 ludzi. Nic w tym strajku się nie stało, nic się nie zmarnowało, nie było żadnej szkody. Niech mi pan wierzy, tak było to wszystko. To przez to, że ta radość wśród tych ludzi to doprowadziła właśnie do takiej zgody. Nie byłem na tej mszy, ale tą mszę, którą odprawiał ksiądz Jerzy Popiełuszko, z moich wiadomości od ludzi, którzy byli na tej mszy, było coś tam takiego powiedzianego przez Jerzego, że ich bardzo to wzruszyło. Że wydaje mi się, że chodziło tam o konsolidację, o współpracę, o wspólne poszanowanie, na pewno, bo później ksiądz we wszystkich swoich komiliach uczył nas i mówił o tym, żebyśmy właśnie byli brat bratu. Tak w ten sposób, żeby po prostu się jeden drugiego szanował, jeden drugiemu pomagał, że ta nasza praca tak wymaga, takiego właśnie wsparcia, takiego właśnie pomocy. Byłem cząstką tego organizmu całej Solidarności. Po podpisaniu umów z dyrektorem huty i zaczęła się jakby praca taka już od podstaw, że tworzymy związek zawodowy. Nie mieliśmy żadnych jeszcze myśli, żadnych jeszcze innych jakichś wiadomości. Nazywaliśmy się Tymczasowy Komitet Założycielskich Wolnych Związków Zawodowych Pracowników Huty Warszawa. Nie było przecież jeszcze wtedy wiadomo, że to jest Solidarność, tylko żeśmy się tak na tego nazwali. 4 września to było, zadzwonili do nas chłopcy z Ursusa, no i powiedzieli, że chcieliby utworzyć region Mazowsze. Czym dla mnie jest Solidarność? Szczerze powiem, Solidarność z 80 roku to było wielkie wydarzenie, wielkie zbratanie, wielka chęć współpracy, działania.
pracy dla wszystkich, jeden dla drugiego, chęć pomagania, ogromne zbliżenie wszystkich zawodów, wszystkich środowisk, bo akurat w tym uczestniczyłem i wiem, jak to się wszystko odbywało, jaka była wielka serdeczność. I cały ten okres Solidarności 80 i 81 roku to był bardzo ciekawy i bardzo, według mnie, był budujący dla ludzi. Naprawdę. A przede wszystkim, że byliśmy apolityczni. Że przede wszystkim, że statut nasz mówił, że jesteśmy niezależnym, samorządnym związkiem. Nikt nad nami nie ma bata, nikt nad nami nie ma parasola, sami się rządzimy, sami się budujemy.